Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zabieram Was w podróż do roku 1976. Wyobraźcie sobie studio nagraniowe Wessex albo legendarne The Manor w Oxfordshire. Zespół Queen właśnie pracuje nad swoim 5. albumem studyjnym A Day at the Races. Po gigantycznym sukcesie Bohemian Rhapsody presja jest ogromna. Co zrobi Freddie Mercury? Zamiast pójść na łatwiznę, decyduje się na absolutne muzyczne szaleństwo. Tworzy utwór, który sam Brian May określił mianem naszego wielkiego muzycznego nadmiaru. Piosenkę, przy której ponoć nawet Bohemian Rhapsody wydała się łatwym zadaniem. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, przed Wami The Millionaire Waltz. Kiedy w listopadzie 1976 roku słynny DJ Kenny Everett zaprosił Frediego do Capital Radio, żeby promować nowy album, skomentował tę piosenkę słowami: jest trochę pedalska, dziwna i osobliwa. Na co Mercury odpowiedział z rozbrajającą szczerością: cóż, zupełnie nie pasuje do formatu Queen, tak naprawdę. Pomyśleliśmy, że chcielibyśmy zrobić coś takiego na każdym albumie. Chyba trochę oszalałem przy tym utworze. W innym wywiadzie dodał, że to po prostu piosenka, która ma wywołać u ludzi śmiech. I faktycznie to kapitalny przykład tzw. muzyki kampowej, pełnej wodewilowego humoru, przepychu i teatralności. Niektórzy krytycy czy fani do dziś dopatrują się w niej inspiracji berlińskim kabaretem z czasów Republiki Weimarskiej czy Paryżem lat 30. Wokalistka coverbandu Nina Noir wspominała nawet, że to kompozycja, która zabiera słuchacza w długą, niesamowitą podróż przez skomplikowane akordy i ozdobniki. Ale o czym tak właściwie jest ten tekst? To nie jest zwykła fikcja. Po Death on Two Legs, gdzie Freddie bezlitośnie rozliczał się z poprzednim menadżerem, Normanem Sheffieldem, The Millionaire Waltz to drugi utwór dedykowany menadżerowi. Tym razem jednak podtekst jest zupełnie inny, o wiele bardziej serdeczny i pełen miłości. Piosenka powstała z myślą o Johnny Reedzie, człowieku, który uratował Queen ze szponów poprzedniej agencji i zapewnił im upragniony spokój oraz dobrobyt. Freddie śpiewa tam z perspektywy kochanka tęskniącego za utraconym szczęściem, odliczającego godziny dzień po dniu. To hołd dla bogactwa, luksusu, ale z mocnym przesłaniem. Posiadanie wszystkiego na świecie nie znaczy nic bez miłości. Muzycznie to absolutny majstersztyk, jedna z najbardziej złożonych kompozycji Queen. Zaczyna się od pięknej partii fortepianu Frediego i genialnego, pulsującego basu Johna Deacona, który do dziś jest wychwalany przez fanów i sam zespół. Freddie wyraźnie nawiązał do tradycji wiedeńskiego walca o strukturze 3/4. Utwór wyraźnie przywołuje stylistykę walców Johanna Straussa II. Dla polskiego słuchacza utwór może budzić bardzo ciekawe skojarzenia. Kiedy słuchamy tych radosnych, skaczących fortepianowych motywów z początku kompozycji, myśli mogą powędrować w stronę motywu przewodniego z animowanego serialu o Kubusiu Puchatku. Jest w nich podobny, kołyszący, niemal bajkowy klimat beztroski. Z kolei wiedeńska elegancja walca, zderzona z emocjonalnym ciężarem tekstu, może przywodzić na myśl naszą rodzimą klasykę Niech żyje bal Maryli Rodowicz do słów Agnieszki Osieckiej. W obu utworach walc staje się metaforą życia, wielkiego balu, zatracenia się w emocjach i bogactwie doświadczeń, których przepych splata się z melancholią. Wracając jednak do samej produkcji Queen, to, co Brian May zrobił w tym utworze na swojej gitarze Red Special, przechodzi ludzkie pojęcie. Pamiętacie utwór Good Company z poprzedniej płyty, gdzie Brian podrobił brzmienie jazz bandu? Tutaj Freddie postawił poprzeczkę jeszcze wyżej i zażądał całej orkiestry. Brian podjął rękawice. Sam wspominał, że utwór prawdopodobnie bije rekord pod względem ilości ścieżek gitarowych. Nagrał prawdopodobnie około 18 do 20 ścieżek, nakładał kilka harmonizowanych partii gitary. Efekt? W okolicach 3 minuty, za pomocą samej gitary, May wyczarowuje brzmienie XIX-wiecznego Wiednia. Gitara imituje brzmienie tub, fletów piccolo czy wiolonczel. Sam Brian mówił, że brzmi to momentami jak starodawne organy jarmarczne, dając celowo nieco sztywny, mechaniczny dźwięk. I kiedy już płyniemy w tym pięknym, urokliwym wiedeńskim nastroju, nagle w minucie 3:13 Roger Taylor brutalnie przerywa tę idyllę efektownym akcentem perkusyjnym na talerzach. Utwór gwałtownie przyspiesza, zmieniając się w ciężką, hard-rockową kulminację, rockową jazdę bez trzymanki, która trwa zaledwie około 30 sekund, po czym znowu wraca do swojego wyjściowego motywu. Te nagłe zmiany metrum, charakteru i dynamiki to kwintesencja geniuszu Queen.
Co ciekawe, mimo że utwór był niezwykle skomplikowany i nasycony wokalnymi overdubami, Queen wykonywało go na żywo. W latach 1977 do 1978 The Millionaire Waltz stanowił stały element koncertowego medleyu. Zazwyczaj płynnie przechodził w You're My Best Friend zaraz po słowach My Fine Friend. Szkoda, że później zniknął z setlisty, bo, jak przyznają po latach inni muzycy rockowi, to jeden z tych ukrytych diamentów w dyskografii zespołu, który idealnie pokazywał, jak wielką wagę Freddie i spółka przywiązywali do tradycji muzycznych przeszłości, potrafiąc ubrać się w nowoczesny rockowy kostium. A wy jak odbieracie The Millionaire Waltz? Czy też słyszycie w nim te radosne, kubusiowe nuty, czy może bliżej wam do refleksyjnego polskiego balu? Dajcie znać w komentarzach. Oraz subskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeśli podoba wam się to, co robię, możecie również postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie. To świetny sposób, by wesprzeć rozwój tego kanału i powstawanie następnych materiałów. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.